Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki sweterek. Jeśli lubicie dekoldy wszelkiego rodzaju, V, czy też łezki, czy też serek, to właśnie ten sweter będzie dla Was. Ja postanowiłam zrobić taką bardzo prostą, uproszczoną wersję, naprawdę bez żadnego kombinowania, zmniejszania oczek, czy takich tam rzeczy, które mogą sprawiać trudność. Mój dekolt robi się naprawdę bardzo szybko i bardzo przyjemnie, ponieważ tak naprawdę, jak widzicie, on jest tylko rozdzielony w połowie, a na górze pozostawiona jeszcze tutaj przestrzeń, żeby ładnie się układał wokół szyi i nie przeszkadzał. A jednocześnie wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie, naprawdę. Więc jeśli chodzi o konstrukcję, to bardzo polecam. Projekt bardzo, można powiedzieć, przyjazny osobom początkującym. Naprawdę, jeśli chcieliście takie dekoldy, a zawsze baliście się skracań, no to tutaj nie musicie nic skracać, a dekolt jest naprawdę piękny. Więc tak jak mówię, przerabiamy osobno każdy panel. Mamy panel tylny, panel przedni, który robimy do połowy. W pewnym momencie oddzielamy oczka, robimy drugą część. Później pokazuję, jak ładnie sobie wykończyć tutaj tą część. I na samym końcu robimy sobie rękawki. Jeden rękaw, jedna część, zszywany na dole, więc bardzo wygodnie. Ja dodatkowo jeszcze pokazuję Wam taki falowany ściek, który można użyć do połączenia sobie tych paneli. Ja wykorzystuję go na górze i wykorzystuję go tutaj po boku. Bardzo fajnie łączę, bardzo ładnie to sztywno wygląda, nie ma żadnych dziurek, także ja polecam sobie skorzystać, jeśli lubicie takiego rodzaju szwy, a jeśli nie, to oczywiście możecie zrobić własne. No i zaletą tego sweterka jest również to, że robimy od razu ściągacz, więc robimy panel, wzór główny razem ze ściągaczem, więc bardzo przyjemnie i szybko się przerabia. Przede wszystkim dlatego, że przerabiamy go szydełkiem numer 5 mm, więc sweter idzie naprawdę szybko. Ja taki rękaw jestem w stanie zrobić w jeden dzień, a nawet i więcej, ale bez przesady. Oczy muszą odpocząć. Słuchajcie, właśnie, jeśli chodzi o włóczkę, no to ja jestem bardzo zadowolona z tego projektu, ponieważ ja wreszcie mogłam użyć włóczki Drops Belle na szydełku. Ponieważ jak już wiecie albo i nie, to jest dosyć taka sztywna włóczka, ponieważ ona w składzie zawiera również len, a len potrafi być sztywny. Mamy 53% bawełny, 33% wiskozy i 14% lnu. Bardzo naturalna, fajna włóczka. Może nie do końca na sezon zimowy, ale mimo wszystko czasami jest tak, że nie potrzebujemy wełnianych swetrów, potrzebujemy po prostu taki fajny, przewiewny sweterek również w zimie. Gdy siedzimy w pracy i na przykład jest gorąco, to też jak najbardziej polecam takie właśnie sweterki. I czemu się tak cieszę? Ponieważ jak już wiecie, na szydełku ta włóczka była taka sztywna, taka twarda. Nie każdy wzór się nadaje do tej włóczki, moim zdaniem. Wiadomo, na drutach inaczej to wygląda. Natomiast na szydełku, pewnie jak próbowaliście, być może, nie wiem, kiedyś, to zauważyliście, że ta włóczka właśnie, no jest taka trochę ciężka do pracy, bo sweterka, robótka jest taka sztywna. Natomiast ja się właśnie cieszę, ponieważ znalazłam wzór do niej i jeśli oglądacie moje filmy, to pewnie widzieliście taki płaszczyk brązowy i właśnie ja postanowiłam jeszcze raz użyć tego wzoru. Spróbowałam go na tej włóczce i efekt po prostu i dla mnie jest świetny. Mało tego, ten len po wypraniu, po jak gdyby dłuższym chodzeniu, on po prostu mięknie, więc cały ten sweter tak naprawdę jest teraz bardzo przyjemnie skrojony, bardzo przyjemny w dotyku, bardzo taki mięciutki, w ogóle nie jest, słuchajcie, sztywny. Więc jeśli kupiliście włóczkę Belle i nie wiecie, co z nią zrobić, to ja Wam polecam użyć właśnie do tego projektu. Jeśli nie lubicie nawet takich dekoldów w serek, to możecie robić tak naprawdę panel tylni, taki sam jak panel przedni, bez żadnych rozcięć i wtedy powstaje Wam po prostu taki sweterek ze zwykłym dekoldem. Tu jeśli potraficie, można sobie jeszcze dorobić jakiś ściągacz. A wydaje mi się, warto spróbować zrobić sobie, zwłaszcza z tej włóczki. Jeśli oczywiście nie macie takiej włóczki, bądź wiadomo, chcecie skorzystać innej, to jak najbardziej ja Wam też również polecam, żebyście sprawdzili inną włóczkę. To nie jest tak, że musi być stąd. Natomiast jeśli wybieracie włóczkę pod ten wzór, to fajnie, gdyby to była włóczka przynajmniej na szydełko 4 mm, żeby to była grubsza troszeczkę włóczka, ponieważ wtedy ten lepiej wzór się układa, lepiej się pracuje.
Sami zauważycie, że właśnie im większe szydełko, tym lepiej się pracuje. No właśnie, i pomimo, że jest tu 4 mm, to ja postanowiłam użyć większego szydełka, ponieważ wtedy łatwiej się przerabia te oczka i też z tego względu, że chciałam, żeby ten sweter był taki trochę, można powiedzieć, luźniejszy. Nie był ten wzór taki ściśnięty, taki ściśnięty. I użyłam właśnie szydełka 5 i dzięki temu uzyskałam taki właśnie lekki, luźny sweterek. Tak mówi się na to lejący, tak? Coś takiego. Oczywiście, jeśli używacie większego szydełka, to musicie wziąć pod uwagę, że on po praniu, ta próbka czy ten sweterek może się powiększyć właśnie przez to, że te pętelki się zaciągną, ułożą i tak też właśnie się dzieje przy użyciu tego wzoru z tą włóczką, więc zanim zabierzecie się za wzór, za sweter, trzeba wykonać próbkę. Ja Wam pokażę, jak zrobić taką próbkę. Próbkę najlepiej zrobić większą, przeprać ją i dopiero liczyć oczka na przepranej włóczce. O tyle jest to fajnie, że robimy też ten sweterek po długości, więc w razie czego, gdy on się wydłuży, to nie jest to takie straszne, jeżeli będziemy mieć tam 5 cm więcej. Natomiast mi się wydaje, że po szerokości mi się tutaj nic nie zmieniło, bardziej poszło w długość, natomiast szerokość robimy na bieżąco, więc zawsze można ją jeszcze wyregulować, dorobić oczka, zanim zszyjemy, bądź też spróć, bo ja właściwie każdy ten panel słuchajcie, po zrobieniu prałam, żeby zobaczyć, jak on się właśnie wydłużył, jak on się ułożył i dzięki temu po wypraniu przedniego i tylnego panelu zrobiłam sobie na podstawie tego właśnie rękawy, żeby nie były zbyt długie. Dobrze, słuchajcie, więc włóczka wiecie jaka? Jeśli chodzi o zużycie, to zużyłam 550 gramów tej włóczki. Oczywiście Draws Bell ma bardzo dużą kolorystykę, więc można zrobić w różnych kolorach. I tak jak powiedziałam wcześniej, szydełko 5 mm. I zaczynamy od zrobienia próbki. I żeby zrobić próbkę, oczywiście biorę tą samą włóczkę i szydełko 5 mm. I postanowiłam, że nabiorę 25 oczek, 10 będzie na ściągacz i 15 na wzór główny. Więc nabieram 25. I mam już nabrane 25 oczek. Robię jeszcze jedno oczko dodatkowe, 26, jako oczko brzegowe niewliczane do wzoru. I teraz pomijając to pierwsze oczko, odwracam łańcuszek i będę korzystała z drugiej pętelki, tak? Czyli pomijam pierwszą, druga pętelka i tutaj wykonujemy oczka ścisłe z narzutem, czyli robimy narzut, bijam się w tą moją środkową pętelkę, przeciągam pod pętelką i od razu również przeciągam przez dwie pętelki. Tutaj od razu wykonujemy sobie już wzór na ściągacz. Ja użyłam 15 oczek do mojego ściągacza, jeśli chodzi o sweter, natomiast tutaj przerabiam tylko próbkę i zrobię sobie po prostu 10 oczek. I znowu narzut, wbijam się w środkową pętelkę. Środkowa pętelka jest wtedy, kiedy zobaczycie, że na szydełku z drugiej strony widać dwa łańcuszki, taki po prostu łańcuszek cały z dwóch pętelek. I znowu przekładam pod i przekładam przez dwie. I tak pracuję do momentu, do 10 oczek, czyli teraz mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I słuchajcie, to jest mój ściągacz, więc ja tutaj wpinam sobie markę, żeby zaznaczyć, gdzie jest ostatnie oczko i żeby się nie pomylić. I tak też zróbcie. Następnie przechodzimy do naszego wzoru głównego. Robimy półsłupek nawijany, czyli robimy narzut i wbijamy się w to oczko, przekładamy narzut i przez 3, czyli robimy półsłupek nawijany. Tutaj zawsze będziemy zaczynać od półsłupka nawijanego, ale w dalszej części robimy też półsłupki nawijane, ale nie będziemy robić narzutu, tylko korzystamy z pętelki z poprzedniego oczka. Czyli zobaczcie, ta pierwsza pętelka, taka luźna, to jest pętelka, w którą my się tutaj wbijamy, czyli pobieramy na szydełko, następnie wbijamy się w kolejne wolne tutaj oczko, czyli w tą pętelkę, pobieram włóczkę, mam 3, i przekładam przez 3. Tylko pamiętajcie, że ta pętelka to będzie pętelka, w którą się będziecie później wbijać, więc nie róbcie zbyt małej, nie zaciskajcie jej, zróbcie sobie ją luźną. Ja dlatego też właśnie używam większego szydełka, żeby mi się łatwiej pracowało i łatwo było nabrać tą pętelkę.
I dlatego też między innymi mówiłam o tym szydełku i o tym praniu, ponieważ no, z reguły, jeżeli zrobimy coś większym szydełkiem, to na pewno te oczka później muszą się ułożyć po praniu. Więc one mogą po prostu spowodować lekkie rozciągnięcie tego materiału. I zobaczcie, ja w tym momencie sobie lekko zaciągnęłam to oczko, więc wolę je spróć i zrobić jeszcze raz. To jest najlepsza metoda, cofnąć się i zrobić jeszcze raz to oczko. I tak, słuchajcie, robimy sobie do końca. To jest taki początkowy łańcuszek, więc on na razie jest troszeczkę inny od naszego wzoru, ale będziemy używać dokładnie takich samych tutaj oczek, czyli na ściągacz będą oczka ścisłe z narzutem, natomiast tutaj ten wzór główny będziemy właśnie w taki sposób wykonywać jak teraz, czyli będziemy pobierać pętelkę z poprzedniego wzoru, ale taka różnica będzie, że będziemy się wbijać w różne miejsca, w zależności od tego, czy robimy panel przedni, czy tylny, czy prawą, czy lewą stronę, o, w taki sposób. I zobaczcie, mam tu już ostatnie oczko. I od teraz zaczynamy nasz wzór, czyli tak, robię oczko do góry, odwracam. I tak samo na początku również musimy zrobić półsłupek z narzutem, ponieważ nie mamy skąd wziąć tej pętelki, więc pierwsze oczko to jest półsłupek z narzutem. I teraz, to jest nasza lewa strona. Lewa strona wygląda troszeczkę inaczej, od razu może Wam jeszcze nie pokazałam, ale to będzie zupełnie taki ścieg bez ściegu, można powiedzieć, coś takiego. Prawa i lewa, więc na lewej stronie pobieramy pętelkę, tą taką pierwszą, pod naszym oczkiem. Popatrzcie z góry na Waszą robótkę, zobaczcie, gdzie jest całe oczko, a my się będziemy wbijać pod oczkiem, czyli pod taką luźną pętelkę pod oczkiem. Czyli tak, robię narzut, wyszukuję tej pętelki, wbijam się, pobieram włóczkę i przekładam przez 3. I znowu na samym początku kładę, wpinam sobie marker. I teraz już mam tą pętelkę, więc korzystam z tej pętelki, wbijam się, ale znowu wbijam się w pętelkę pod oczkiem, tak? Teraz ładnie widać tą linię, więc możemy pracować sobie cały czas na tej pętelce tutaj. I pamiętajcie, że to jest wzór na lewą stronę, czyli my wbijamy się tutaj w taką tylną, przednią pętelkę pod oczkiem. Robię tak do końca, do momentu, aż dojdę do mojego ściągacza. Jeśli przerabialiście płaszczyk, to pewnie już znacie ten wzór, bo to jest dokładnie to samo. I on właśnie bardzo fajnie nadaje się na te grubsze włóczki, na te większe włóczki, bo też powoduje, że one takie są mięciutkie, miękną, nie są takie sztywne. Tak już zaczynam przerabiać kolejny raz ten wzór i po prostu jestem nim zachwycona, że daje takie efekty do włóczek, których nigdy nie spodziewałam się, że użyję je na szydełku, a jednak się przekonałam i faktycznie wygląda to super. Zobaczcie, została mi tutaj ostatnia pętelka, to oczko mam zaznaczone jako oczko do mojego ściągacza, więc robię tutaj ostatnią pętelkę i teraz wypinam marker i zmieniam wzór. Zawsze będziemy robić oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, więc znowu popatrzcie z góry na to oczko. Niech Was nie zmyli, że to jest oczko całe. To nie jest właśnie całe oczko jest wtedy, kiedy popatrzymy na nie z góry. I pobieramy tylną pętelkę z następnego oczka. Nie pomylcie się z tym, które już tutaj zostało przerobione. Więc wbijam się od góry, tylna pętelka i robię oczko ścisłe z narzutem. I znowu znaczę sobie tutaj tą pętelkę, żeby mieć po prostu łatwiej wiedzieć, gdzie skończyć, gdzie zacząć. I dalej przerabiam sobie tak samo. Czyli oczka ścisłe z narzutem. Tak, chrapie sobie mój piesek, takiemu to dobrze. Może sobie spać i chrapać. No, tak to bywa. Dobrze, słuchajcie, dochodzimy tutaj do końca. Na końcu oczywiście robię całe oczko, czyli wbijamy się w podwójną pętelkę. I teraz wypinam sobie marker, oczko do góry, odwracam. I jestem teraz na przedniej, na prawej stronie. I na prawej stronie, czy na prawej, czy na lewej, wzór na ściągacz jest zawsze taki sam, czyli zaczynamy od tylnej pętelki, wbijamy się i przekładamy przez 2. Narzut, wbijam się, przekładam i przez 2. Czyli tutaj jest to samo. Ja sobie nie wpięłam, a nie wpięłam, dobrze. Jeśli sobie nie wepniecie, to oczywiście trzeba sobie policzyć, gdzie to oczko jest od początku.
z tym, że dobrze by było właśnie wpinać sobie te brzegowe, bo żeby nam się wzór nie zaczął zmniejszać, maleć, gdy zapomnimy przerobić ostatniego oczka. I teraz wpinam i robię ostatnie oczko na ściągacz i znowu je znaczę. I teraz, tak jak mówiłam, zawsze to pierwsze początkowe oczko to jest półsłupek nawijany, czyli narzut. I będziemy robić ten sam ściek, ale wbijamy się tym razem w tylną pętelkę. Czyli jak gdyby na prawej stronie mamy fajnie, bo zawsze będziemy się wbijać w tą tylną pętelkę. Natomiast na lewej musimy pamiętać, żeby zmienić na przednią. I znowu to samo, czyli pętelka z poprzedniego półsłupka i robimy sobie, słuchajcie, tak do końca. Upewniamy się, że pobieramy tylną pętelkę, po czym poznać? Po tym, że widzimy już tutaj dwa piękne takie łańcuszki, tak? Czyli to jest właśnie oznaka, że my dobrze tutaj się wbijamy, że wybieramy właściwą pętelkę. I zobaczcie, i to jest tak naprawdę cały wzór, czyli musimy wykonywać dwa rzędy. Rząd na prawej i rząd na lewej. Na prawej stronie czy na lewej na nasz ściągacz wzór jest cały czas taki sam, czyli oczka ścisłe z narzutem wbijaną w tylną pętelkę. Natomiast na prawej stronie wykonujemy ten tutaj takie półsłupki nawijane, ale z narzutem z poprzedniego oczka. Tu wbijamy się w tylną pętelkę, tak jak tutaj pokazuję. Ostatnie oczko oczywiście zawsze w całą. W ten sposób. Natomiast właśnie na naszej lewej stronie będziemy się wbijać w tą pętelkę pod oczkiem. Czyli znowu, jak sobie wywiniecie tak bardzo do góry, popatrzycie, że tu by było nasze prawdziwe oczko, tak? Czyli znowu, pierwsze oczko to jest półsłupek nawijany, muszę zrobić narzut, natomiast drugie pobieram pętelkę z poprzedniego. Czyli mam nadzieję, że to już jest opanowane. Spróbujcie sobie na takiej małej próbce, nie musicie od razu zaczynać od swetra. Nawet trzeba sobie zrobić taką próbkę, ponieważ, tak jak mówię, nie dość, że ćwiczymy wzór, a zanim zaczniemy pruć sweter, to jeszcze warto po prostu ją przeprać i sprawdzić, jak te oczka faktycznie się rozszerzają. Być może używacie innej włóczki, być może dostosowaliście to samo szydełko, możecie sprawdzić, może na szydełku 4 mm zupełnie inaczej będzie wyglądał wzór i nie będzie taki rozszerzony. Ja natomiast chcę, żeby on był taki luźny, więc po prostu robię większym szydełkiem. Jeśli macie ochotę, spróbujcie 4, zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Ok, zobaczcie. I już tutaj mam ostatnie, więc pamiętam, że tutaj nie wykonuję tego wzoru, tylko przechodzę do oczek ścisłych. I mamy raz, tu mamy mieć 10, 2. Oczywiście można też tutaj liczyć, jeżeli zapomnicie sobie wpiąć marker, ale prościej jest sobie znaczyć. I jeszcze ostatni raz pokażę tylko tą prawą stronę, żebyście mieli pewność, jak to wygląda. I powiem Wam, jak szybko można właśnie policzyć sobie, ile nabrać tych oczek pod swój rozmiar. I tutaj. I znowu prawa strona, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę. Ja mam 10, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz jeden półsłupek w tylną pętelkę i dalej kontynuuję to samo w tylną pętelkę, tylko wbijam się w pętelkę z poprzedniego i nie robię narzutu. I dojdę sobie już do ostatniego tutaj rzędu i teraz powiem Wam za chwilkę, co będziemy robić tutaj dalej. Cały czas tutaj do końca. Jeśli nie będą Wam wychodzić takie łańcuszki, jak u mnie, to znaczy, że gdzieś tam pomyliliście się. To znaczy, że trzeba jeszcze raz oglądać filmik i sprawdzić, która to była pętelka. I zaraz Wam dokładnie pokażę, jak ma wyglądać tył i jak ma wyglądać przód. Jeszcze raz. Tylko przerobię sobie jeszcze to ostatnie oczko. I tu moje ostatnie oczko. Dobrze, słuchajcie.
Czyli zobaczcie, te oczka są bardzo blisko siebie. Mamy wzorek, jeden łańcuszków, drugi i pomiędzy tutaj taki skośną pętelkę, to jest to właśnie ten narzut. I znowu jeden łańcuszek, drugi i nasza skośna pętelka. A tak wygląda tył. Czyli tak naprawdę tutaj nie ma żadnych łańcuszków, jest tylko taka wyraźna pętelka. Dobra. No i teraz wymiarowanie. Ja doradzam zrobić sobie taką próbkę większą, dłuższą. Ona może mieć tyle samo oczek co ja, ale troszeczkę więcej, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje. Odciąć włóczka i przeprać ten kawałek. I dopiero na przepranym kawałku sprawdzić, ile oczek zajmuje, ile centymetrów. I powiedzmy, że ja już mam taką próbkę, ja już sobie ją wyprałam. I oczywiście nie jest wyprana, ale powiedzmy, że ja ją wyprałam i dopiero teraz zaczynam sobie mierzyć. Czyli tak, zobaczcie, tą główną część, pokażę Wam tylko na głównej części, to samo można zrobić na ściągaczu. Ale co robimy? Wiem, że na głównej części miałam 15 oczek, tak? Czyli przykładam sobie centymetr i widzę, że te 15 oczek zajmuje mi 9 centymetrów, bo tu się zaczyna już ściągać. Czyli zobaczcie, 15 oczek zajmuje 9 cm. Oczywiście to jest próbka przed praniem. To moja szukana liczba oczek. Pamiętajcie, że te miary muszą być w jednej linii. To jest moja szukana liczba oczek. Natomiast tutaj wpisujemy liczbę, jaką chcemy mieć długość swetra. Bez ściągacza, bo oczywiście tutaj na ściągacz musicie zrobić osobne obliczenia. To na przykład chcę mieć 50 cm, tak? I korzystając z metody krzyżowej obliczamy sobie ilość oczek. Czyli tak, my mnożymy te dwie liczby razem, czyli 15 razy 50 przez 9. I obliczamy na kalkulatorze i patrzymy, jaka nam wyszła liczba. Oczywiście nie musi to być liczba parzysta czy nieparzysta. Zaokrąglamy do równej liczby, do całkowitej, albo wstecz, albo do przodu, wszystko jedno. Natomiast pamiętajcie, że to nigdy nie jest tak, że da Wam dokładny pomiar. Może się zdarzyć, że będzie gdzieś pomyłka centymetra, dwóch. To jest po prostu mniej więcej takie szacowanie, lepsze takie niż na oko, tak mi się wydaje. Dobra, więc teraz tak naprawdę możemy się zabrać za zrobienie sobie swoich paneli, obliczyć i zabrać się do roboty. Ok, a gdy już macie opanowany wzór i zrobiliście już próbkę i wiecie, ile tych oczek nabrać, odpowiednią ilość na ściągacz i na wzór główny, zaczynamy od zrobienia panelu tylnego, ponieważ panel tylny będzie nam potrzebny właśnie do zmierzenia sobie panelu przedniego i zweryfikowania, jak zrobić po prostu to rozcięcie na górze. Jeszcze kilka ważnych informacji. Oczywiście, kiedy robicie sobie panel tylny, starajcie się zrobić tak, znaczy wręcz musicie, żeby była parzysta liczba takich rzędów. Licząc tych takich łańcuszków, ona musi być tutaj parzysta, czyli ostatni łańcuszek jest dla mnie ten i on wychodzi taki ładny po zrobieniu ostatniego rzędu na prawej stronie i zakończeniu tutaj na górze, czyli my kończymy na górze. Możecie sobie zostawić dłuższą nitkę do zszycia tutaj tej krawędzi na ramieniu, bądź też nie musicie. Ważne, że kończymy tutaj, dzięki temu mamy dwie krawędzie podobnie wyglądające z jednej i z drugiej strony. I oczywiście, tak jak na początku mówiłam, musi być właśnie parzysta liczba tych rzędów, ponieważ będziemy robić to rozcięcie w połowie pomiędzy właśnie tymi rzędami. Ok, ja już mam zrobiony także przedni panel, już tutaj ogarnęłam ten przód i jestem właśnie w połowie, czyli tak. Ja sobie tutaj spróbuję to, ponieważ to była moja próbka i zaraz Wam powiem, o co chodzi. Teraz połowę wyznaczamy tutaj na dole, czyli ja na przykład miałam tutaj 32 rzędy, więc dla mnie połowa to będzie 16 rzędów. I liczę również te rzędy tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rząd jest skończony. Te rzędy się kończą jak gdyby właśnie tutaj po dwa z tej strony, czyli mamy zrobioną połowę. Teraz zaczynam znowu z przodu, robię rządek na przodzie i to już jest wliczane do mojej drugiej połowy, czyli to, co ja teraz zaczynam, to jest moja para kolejna, czyli my tak naprawdę rozdzielamy ten sweter pomiędzy rzędami. Jak zaczniecie robić, to zobaczycie, o czym tutaj mówię, pomimo, że mi tu brakuje słów, jak Wam to wytłumaczyć, to po prostu my kończymy na takim pełnym podwójnym rzędzie, przerwa
i kolejny podwójny rząd. I oczywiście teraz, kiedy jesteśmy przy robieniu już drugiej połowy, czyli zaczęliśmy sobie tutaj robić w tym miejscu, zatrzymujemy się w miejscu, w którym chcemy, żeby mieć właśnie tą przerwę, czyli ten taki dekolt V. I teraz sami możecie zdecydować, ile on tutaj ma mieć. Mój ma około 16 cm, dla mnie to jest 30 tutaj oczek. Wy oczywiście możecie zrobić mniejszy bądź większy. I ja teraz Wam pokażę, jak właśnie dorobić tutaj ten łańcuszek, żeby sobie rozdzielić ten panel. Już Wam pokazuję. I ja jestem dokładnie w tym miejscu, o którym Wam mówiłam, czyli mam tu zostawione 30 oczek, tak, i będzie spory ten mój tutaj dekolt. I teraz Wy oczywiście dopasujcie sobie pod Wasz wymiar. Jestem w ostatnim oczku i tutaj będziemy robić taki troszeczkę pogrubiony łańcuszek, nie taki zwykły z oczek, ponieważ on by znacznie zmienił nam wzór. Więc robimy tak. Robię narzut. Teraz już nie robię tych takich półsłupków wbijanych poprzednio, będą zwykłe półsłupki. Jeszcze raz wbijam się dosłownie w tą samą pętelkę, którą tutaj mam i robię jeden zwykły półsłupek. I teraz znaczę go sobie, żebym wiedziała, który to jest ten pierwszy półsłupek. I dalej robimy dokładnie podobnie, tylko że jeszcze raz, bo mi się troszeczkę zwęziło tutaj. Będziemy wybierać tutaj tą pętelkę pierwszą i taką tylną. One gdzieś tutaj są. Musicie się wbić szydełkiem i poszukać. Dwie pętelki. Ta pierwsza to jest ta pętelka z narzutu, a ta druga to tam gdzieś z tyłu jest schowana. Musicie sobie ją po prostu znaleźć. Czyli tak, robię narzut, pobieram tą pierwszą pętlę, szukam tylnej pętelki, przekładam włóczkę przez te dwie pętelki, mam 3. Robię narzut, przekładam przez jedną tylko. Robię narzut i przekładam teraz przez 3. Tak będzie wyglądał nasz taki właśnie powiększony łańcuszek. Jeszcze raz, zobaczcie, teraz jak sobie odwrócicie, znowu będzie widać tą wielką pętelkę i od razu widać taką pętelkę z tyłu. Przez nią przekładam, mam 3. Uwaga, narzut przez jedną, nie zróbcie przez 3, tylko przez jedną. To jest dokładnie to oczko, w które zaraz będziemy się wbijać. I teraz narzut przez 3. I znowu robimy narzut. I to jest właśnie to oczko, które ja tutaj przytrzymywałam, żeby Wam pokazać. Czyli tu pętelki 2. Przekładamy przez jedną. Można sobie tutaj właśnie przytrzymać, zobaczyć kciukiem, które są to pętelki. I jeszcze raz narzut. I zobaczcie, ja teraz przytrzymałam i widzę, że dokładnie to są te dwie pętelki. Tak, tutaj przytrzymujemy i tak. I znowu narzut. Pobieramy dwie pętelki przednią i tylną. Przekładamy przez jedną. Pobieramy i przez 3. I takich oczek musicie zrobić dokładnie tyle samo, co tutaj. Starajcie się robić niezbyt luźno, bardziej ściągać je, ponieważ one troszeczkę są tutaj szersze i większe, co też nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo później to się wszystko we wzorze ułoży, ale warto mieć to na uwadze, że im mniejsze, tym lepsze, bo tutaj akurat one się właśnie nam troszeczkę rozszerzają. Dobra, czyli tak, ja przerobię dokładnie tyle samo, ile z pierwszej strony, czyli 30 i pokażę Wam, jak to wygląda. I ja już przerobiłam sobie mój łańcuszek z 30 oczek. Tak jak widzicie, on może być troszeczkę właśnie wyższy, ale tym się nie przejmujcie. On się po prostu wpasuje w ten wzór, gdy już zaczniemy przerabiać go dalej. I teraz robimy dokładnie to samo, co dalej, czyli pracujemy tymi samymi rzędami. Oczywiście ja sobie zmieniam już szydełko na te moje 5 mm i zaczynam od mojego tylnego wzoru, czyli tutaj w tą taką pierwszą pętelkę się wbijam. I słuchajcie, to by było tyle. Taki prosty dekolcik zrobiony. Oczywiście kontynuujemy dalej. Musimy zrobić drugą połowę, dokładnie tyle samo rzędów co pierwszą. Cały czas dokładnie już tak samo. Oczywiście nie przejmujcie się tutaj tymi krawędziami, czy tą właśnie trochę większą tutaj pętelką, ponieważ my to wszystko będziemy sobie ładnie obrębiać, tego w ogóle nie będzie widać, więc ja robię drugą połowę i pokazuję Wam, co dalej. I ja już skończyłam swój przedni panel, tak on wygląda, jednak ja wyprałam 2 panele, ponieważ tak jak mówiłam Wam na początku, robię większym szydełkiem niż polecanym, robię szydełkiem 5 mm, więc jeśli wybraliście tę samą włóczkę lub podobną i robicie większym szydełkiem, zalecam Wam wyprać te panele, żebyście dokładnie wiedzieli, jak one będą wyglądały po wypraniu, jaka długość i przede wszystkim, żeby dobrać sobie właśnie długość teraz rękawa, dlatego, że będziemy mogli teraz
teraz przeliczyć te oczka, dopasować je do naszej długości rękawa. I teraz ja na przykład wiem, że muszę zrobić krótszy rękaw, bo po wypraniu wiem, że osiągnie właśnie tą długość, którą mam tutaj. Dlatego jest to taki mój pomocny panel, w którym będę mogła właśnie sugerować, ile oczek nabrać na rękaw. Ok, ale to później. Teraz chciałabym Wam pokazać, jak zszywam sobie tutaj na górze. Postanowiłam użyć sobie taki dosyć nietypowy szef, tak, i można powiedzieć taki trochę z oczek ścisłych zygzak, fajnie to wygląda, ładnie, więc po prostu jeśli chcecie, to możecie skorzystać z tej metody, jeśli nie, to możecie użyć oczywiście własną metodę. No i tak jak widzicie po praniu, on też tutaj ładnie się, tutaj nasza przerwa ładnie ułożyła w taką łezkę, więc warto zobaczyć, jak ona właśnie wyglądać będzie po praniu. Ok, więc w następnej kolejności musicie oczywiście ułożyć sobie panele lewą stroną tutaj. Ja będę zszywała na prawej stronie i wyznaczyć odpowiednią długość, szerokość naszego dekoltu. Ja postanowiłam, że zrobię tutaj od tej krawędzi, to jest około u mnie 11 cm, 11 z drugiej. Będę szła od tej strony, więc na pewno złączę prawidłowo rzędy, będą wszystkie równe. I tak samo zrobię tutaj od tej strony, tak? Czyli zaznaczam sobie drugą część, gdzie mam dojść. I też bardzo łatwo to zrobić, bo możemy po prostu policzyć sobie tutaj te łańcuszki, żeby była dokładnie taka sama liczba z jednej, jak i z drugiej strony. Ja sobie już tu zaznaczyłam, dokąd mam dojść, żebym wiedziała, że są równo. To teraz pokażę Wam, jak zrobić sobie ten szef. Ok, więc jestem w tym miejscu na górze, gdzie mam właśnie, gdzie stykają się moje ramiona. Tu jest dokładnie to miejsce, które Wam pokazywałam wcześniejszy szef. I oczywiście warto sobie zaznaczyć na tym przednim panelu właśnie dokąd macie dojść. Idę rząd po rzędzie, więc nie znaczę tutaj z drugiej strony, bo wiem, że i tak będzie tutaj równo. Czyli tak, ja miałam tutaj niby włóczkę, ale okazała się za krótka, więc dołączę sobie nową. Czyli robimy sobie pętelkę podstawową. Używam mniejszego szydełka, 3,5 mm, ponieważ jest mi wygodniej tutaj stworzyć ten szef, on też będzie bardziej stabilny. Przekładam przez pierwsze oczko i przez pierwsze oczko z kolejnego panelu, czyli mam dwa oczka i wkładam sobie tutaj tą pętelkę, przekładam tą pętelkę i robię oczko do góry. Mam pierwsze połączenie. I teraz, żeby stworzyć ten wzór, musicie popatrzeć, jak on tutaj biegnie. Będę używała takich całych oczek ze wzoru. Zobaczcie, tu jest pierwsze całe oczko, a te najbliżej krawędzi, a tu jest drugie. Następnie mamy taką przestrzeń, to jest takie oczko wolne, takie niecałe oczko, tak? Czyli taka pętelka, o właśnie brakowało mi słowa, taka pętelka. Tej pętelki nie będę używała, czyli tylko używam dwa oczka obok siebie i potem jest ta pętelka i tą pętelkę pomijam. Używam tylko tych równych oczek. I tak samo z drugiej strony. Jak zobaczycie, one idą w miarę lustrzanym odbiciem, czyli zaczynamy również, tak jak tutaj, od zwykłej małej pętelki, której nie będę używała, a potem mamy całe oczko. Całe dwa oczka. Raz, dwa. I później znowu jest ta pętelka, którą tutaj widać. Ja wiem, że może od mojej strony tego tak do końca nie widać, ale jak będziecie mieli swój panel, to zauważycie, że są tutaj właśnie te tak na skos biegnące pętelki, których ja po prostu nie będę używała. I oczywiście pierwszą pętelkę robię na przykład z tej strony, czyli wkładam sobie szydełko, całe oczko, przekładam i robię oczko ścisłe. Teraz wracam się do tej strony, drugiej strony, czyli wybieram sobie pierwsze całe oczko, pomijam tą pętelkę, czyli tu jest moje pierwsze oczko z tego rzędu i znowu mam tutaj na środku włóczkę, przekładam przez 3 pętelki. I teraz z powrotem do tej strony. Znowu kolejne wolne oczko, przekładam przez wszystkie pętelki. I znowu tu wybieram sobie oczko. Ono może być troszeczkę tutaj takie zniekształcone, ale zobaczcie, jak sobie przybliżycie, to ono się nam tutaj ładnie ułoży. I znowu przekładam przez wszystkie. Czyli tak naprawdę robię takie oczka ścisłe tam i z powrotem, a raz z jednego panelu, raz z drugiego. Dlatego ten szef jest troszeczkę taki zygzakowaty, można powiedzieć. Wygląda właśnie jak zygzak. On się wtedy tak, w taki sposób układa.
Oczywiście, jeśli Wam się nie podoba ten sposób, to skorzystajcie z innego. Ja jakoś tak lubię sobie czasami urozmaicić. Więc zobaczcie, tu sobie podbieram to oczko, bo ono jest troszeczkę bardziej takie rozciągnięte, ale można je ładnie podebrać. I robię. Tu mam z kolei znowu tą pętelkę, o której Wam mówiłam, więc ja jej tutaj nie pobieram. Pobieram tylko to oczko jedne. I znowu kolejne oczko to jest pętelka, więc jej nie zabieram, tylko zabieram te pętelki. I słuchajcie, tak robię do samego końca, czyli oczko po oczku do mojego markera. Sprawdzam, które już mam zrobione i które następne. Tutaj niestety te pętelki troszeczkę może inaczej wyglądają, ale warto je podebrać i zrobić sobie ładny taki ściek. Dobra, czyli tak to będzie mniej więcej wyglądało. Robię tutaj do tego momentu. I ja już sobie zszyłam po obu stronach moje ramiona. Oczywiście ostatnia pętelka to jest tutaj oczko ścisłe na samym końcu. I tutaj tym się nie przejmujcie, ponieważ teraz będziemy sobie obrębiać dookoła nasz dekolt. Tak to teraz mniej więcej wygląda. Zajmiemy się zrobieniem sobie najpierw tej części, a później przejdziemy na tą część. Już Wam pokazuję, jak to robić. Natomiast zaczynamy tutaj od tej strony, czyli tak jak sweterek leży, to jest Wasza lewa strona, a moja prawa, jeśli chodzi o sweter, który miałabym na sobie. I zaczynamy od tej strony. Czyli tak, tutaj doczepimy sobie naszą włóczkę, czyli robimy sobie pętelkę podstawową. Wbijamy się szydełkiem dosłownie w pierwsze oczko tutaj od tej naszej krawędzi i doczepiamy sobie włóczkę. W taki sposób i robimy oczko do góry. I tutaj to oczko sobie trzeba zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, które to było oczko. I jest. I następnie będę robiła sobie taki łańcuszek z oczek ścisłych dookoła mojej tej krawędzi, której nie mam ładnie obrębionej. I żeby to zrobić, będziemy się wbijać tutaj w całe oczko. Czyli zobaczcie, mamy całe oczko, mamy pętelkę pomiędzy. Całe oczko, całe i pomiędzy. To jak gdyby są dwa rzędy całych oczek, a później pomiędzy jest taka pętelka. Dwa rzędy całe i pętelka. I ja omijam tylko tą jedną pętelkę. Natomiast w każdym takim oczku będę robiła oczko ścisłe. Czyli tak, tu mamy taką pierwszą krawędź, zrobiliśmy oczko ścisłe, przechodzę do kolejnego oczka i robię oczko ścisłe. Następnie znowu mam ładne oczko, więc wybieram takie pierwsze oczko od krawędzi i oczko ścisłe. A tutaj widzę, że była właśnie ta pętelka, ale też mieliśmy ją pominąć. I znowu oczko ścisłe, cała pętelka. Tutaj widać tą pętelkę taką idącą na skos trochę, więc ja ją pomijam, wybieram i robię oczko ścisłe. I w takim sposobie będziemy robić sobie do drugiej krawędzi. W miejscu, gdzie macie łączenie na ramionach, oczywiście trzeba wybrać jakieś pętelki, tak żeby ładnie po prostu tutaj to wyglądało dookoła. Ja zaraz przejdę, to Wam pokażę, jak to u mnie będzie wyglądało z jednej strony. Czyli tak, nie wiem, czy mówiłam, szydełko numer 4 mm, tutaj biorę mniejsze niż cały wzór, żeby właśnie nie było to zbyt szerokie. Podbieram oczka. I tutaj tak samo, zobaczcie, tu gdzie widzę, gdzie mam jakąś jeszcze pętelkę, gdzie mogę się wbić na przykład w tym miejscu, to się wbijam. Natomiast ja mam tutaj takie pętelki z łączenia, więc wbiję się pomiędzy, żeby zasłonić tutaj to łączenie i zrobię sobie oczko ścisłe. I przechodząc na tył, tu są już plecy, również wybiorę sobie tutaj pierwsze oczko, które tutaj widzę, czyli na przykład właśnie to oczko. I dalej takim samym sposobem robię po prostu do drugiej krawędzi, czyli robimy sobie taki łańcuszek. Dzięki temu będziemy mieć taką ładną krawędź. I ja sobie zrobię to do końca. I ja już zrobiłam sobie całą tą krawędź tutaj dookoła naszej szyi i teraz przechodzimy do tej części, czyli tak, ostatnie nasze oczko robimy tutaj w tym pierwszym oczku, znaczy ostatnie, kolejne oczko robimy w tym pierwszym oczku i teraz wybieramy tutaj cały ten łańcuszek, czyli oczko całe, żeby zrobić również tutaj oczka ścisłe, zobaczcie, czyli robimy tak naprawdę teraz dookoła oczka ścisłe, w taki sposób. I tak przerabiamy sobie do tego momentu.
I zobaczcie, przeszłam sobie tą krawędź całą, natomiast jestem w tym miejscu, gdzie prawdopodobnie też macie taką rozciągniętą trochę pętelkę, więc tak, tu jest moje ostatnie oczko, więc robię oczko ścisłe, natomiast tutaj staram się zrobić tyle oczek, ile potrzeba, żeby to wyglądało ładnie, czyli zobaczcie, tu mam taką pętelkę, wbijam się tak, żeby ukryć tutaj te dwie pętelki i przerabiam oczko ścisłe, znowu wbiję się tutaj pomiędzy i przerobię oczko ścisłe, jak gdyby chowam sobie tutaj te wszystkie niteczki i znowu bijam się tutaj, przerobię oczko ścisłe i tutaj może jeszcze jedno i oczko ścisłe i dzięki temu mamy ładnie zaokrągloną już tutaj tą krawędź, nie widać tej dziurki. Natomiast żeby te krawędzie były bardzo podobne do siebie zarówno z jednej jak i z drugiej strony, tutaj nie będę używała całego oczka, bo wtedy by to zupełnie inaczej wyglądało, tylko będę się wbijała w tylną pętelkę i przerabiała tylko oczka ścisłe w tylną pętelkę. I zobaczcie. Może nie będzie to aż tak idealnie, dokładnie wyglądało, ale wydaje mi się, że wygląda to bardzo podobnie, czyli tworzymy tutaj dodatkowy taki łańcuszek, który jest tutaj i te dwa rzędy, które są po prostu obok siebie, wyglądają tak samo. Czyli robimy teraz tak do tego markera. I ja już zrobiłam sobie do końca drugą krawędź, to jest moje ostatnie oczko, a tu mam pierwsze, które zaznaczyłam. I teraz wyciągam marker, nie będziemy łączyć ze sobą rzędów, będę pracowała dalej i żeby zrobić sobie taki dekoracyjny szef, robimy narzut, wbijamy się w to pierwsze oczko tutaj, przeciągamy włóczkę przez to oczko i uwaga, przeciągamy tylko przez jedno i znowu narzut i tym razem przez dwa. I teraz zaznaczamy sobie tutaj to oczko i dalej robimy tak samo, czyli bez narzutu już, tylko narzut, to jest oczko, to jest pętelka z poprzedniego oczka, czyli zobaczcie, ja się wbijam dosłownie tutaj w tą pętelkę, to będzie mój narzut, wbijam się w kolejne oczko, przekładam przez oczko i przekładam przez jedno, narzut przez dwa i znowu wbijam się w poprzednie oczko, w kolejne, przekładam przez jedno, narzut przez dwa. I tak cały czas robimy sobie ten wzorek po kolei, oczko po oczku. Dzięki temu mamy już gotową praktycznie krawędź, tą u góry. Czyli zobaczcie, w taki sposób. Starajcie robić się w miarę ciasno, niezbyt luźno, żeby te oczka tutaj nie były zbyt duże. Ok, ja zrobię sobie tak do końca, czyli tutaj do tej krawędzi i pokażę Wam co dalej. I przerobiłam sobie całą tą krawędź i tutaj tak naprawdę ja kończę, nie robię tego wzoru dalej, ponieważ on bezstrasznie się rozszerzył i brzydko to wyglądało, a ta krawędź już ładnie wygląda, więc tyle wystarczy. Po prostu mniej więcej na końcu, kiedy już będziecie na tej stronie, przełóżcie sobie szydełko tutaj od wewnętrznej tutaj strony i tą pętelkę przełóżcie na drugą stronę w taki sposób. Dzięki temu zrobimy sobie tutaj takie zakończenie i przełóżcie i zacześnijcie tą pętelkę, zamknijcie. I to oczywiście trzeba będzie pochować we wzorze, myślę, że będzie bardzo podobnie wyglądać, myślę, że to i tak ładnie wygląda. A to jest pomysł na mój dekor, jeśli macie oczywiście inne pomysły też możecie zrealizować. Ok, słuchajcie, czyli dekor mielibyśmy zrobiony, natomiast jeśli chodzi o rękawy, to tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja wybrałam te panele, dlatego że teraz możemy na siebie założyć już ten sweterek, zobaczyć dokąd nam sięga i od tej krawędzi zmierzyć centymetrem, ile potrzebujecie jeszcze, jaką długość potrzebujecie rękawa do samego końca, bądź też rękaw 3/4, w zależności od tego, jaki właśnie on ma być długi. I jeśli znacie już długość tego rękawa, to po prostu wystarczy przyłożyć teraz centymetr do naszego gotowego panelu, na przykład potrzebujecie rękaw 45 cm, to wtedy policzyć sobie te oczka, ile potrzebujecie nabrać, żeby mieć odpowiednią długość rękawa. Ja tak zrobiłam, dlatego że tak jak mówiłam, wiedziałam, że ten sweterek się rozszerzy, dlatego mój rękaw na początku był krótszy, zanim go wyprałam, a teraz właśnie po wypraniu już ma odpowiednią długość, jeszcze tutaj schnie nawet.
Więc tak jak widzicie, to jest po prostu bardzo pomocna metoda, jeśli wiecie, że na przykład może się coś rozszerzyć, to rękawy zawsze można zrobić na końcu i po wypraniu już jakiejś części naszego swetra. Więc ja już te rękawki mam gotowe i teraz, kiedy one już są gotowe, musimy po prostu je tylko przeszyć. Ja już tego nie będę pokazywać, już wielokrotnie mam nawet takie filmiki, jak ładnie wszyć rękaw, więc Wam podlinkuję. Natomiast pamiętajcie, że to zszywamy w taki sposób, że układamy sobie mniej więcej tutaj na środku. Najlepiej policzyć sobie oczka od tej krawędzi do tej, żeby z drugiej strony było po tyle samo. Oczywiście jak już mniej więcej wiecie, ile zajmuje ta część, jak już macie rozłożoną, to żeby dobrze ją tutaj wyśrodkować, po prostu zahaczcie sobie nawet markerem. Ja tylko taki przykład daję, żebyście wiedzieli, dokąd macie ten rękaw tak naprawdę zszyć, żeby nie naciągnąć zbytnio z jednej czy z drugiej strony, żeby po prostu nie było krzywo. Czyli my możemy tak naprawdę nie dość, że liczyć te rzędy tutaj, to liczyć oczka, w których wszyjemy. Oczywiście nie ma znaczenia, czy zrobiliście sobie rękaw tutaj symetryczną liczbę oczek, znaczy parzystą czy nieparzystą, po prostu robimy rękaw jeden w całości i ważne, żeby właśnie on miał odpowiednią tutaj szerokość, żeby Wam ręka się po prostu zmieściła w tej części. Czyli ja robiłam dokładnie takim samym sposobem jak panel przedni, jak panel tylni, czyli znowu 15 oczek miałam na ściągacz i bodajże tutaj jest chyba 75 oczek na rękaw, w sumie 90 oczek. Tak wygląda mój rękaw, więc ja biorę się za zszywanie i pokażę Wam, jak to już wygląda ostatecznie. Ja już skończyłam przeszywanie rękawów, a drugą część nawet już zszyłam sobie po bokach. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że przy zszywaniu tych rękawów postanowiłam użyć dokładnie ten sam ściek, co tutaj, tylko zrobiłam go znacznie gęściej, czyli tak naprawdę również wykorzystywałam tutaj te pętelki pomiędzy oczkami. I starałam się mniej więcej tak dopasować, żeby po prostu zarówno z tej strony było tyle samo, co z tej. Sugerowałam się tylko tym wyznacznikiem tutaj, dokąd mogę dojść. Po przeliczeniu sobie oczek zostawiłam sobie tyle samo oczek z jednej strony, co z drugiej, tutaj. I wtedy równo rozdzieliłam sobie tą część i zszywałam. Więc tak wygląda to szycie z tym wzorkiem, też bardzo fajnie to wygląda i jak już wszyjecie ten rękaw, to zobaczcie, że mamy tak samo wyglądającą ładnie tą część właśnie już po zszyciu razem boków, czyli też ten szef się tutaj tak fajnie układa, nie naciąga się zbytnio rękaw, nie powstają jakieś wielkie dziury, więc wydaje mi się, że jest warto sobie taki dekoracyjny szef tutaj zrobić. I tak jak widzicie, po wszyciu rękawów zajmujemy się już zszyciem tej części i tej. Można zszywać ciągiem, można zacząć od dołu bądź od rękawa. Ja tak szczerze Wam powiem, że ja to dzielę na pół, ponieważ zawsze zaczynam sobie od ściągacza, wtedy wiem, że mam równe oczko i jadę oczkami ścisłymi tak naprawdę, pobierając z jednej jak i z drugiej strony oczko i robiąc oczko ścisłe. I najpierw dojeżdżam do środka, następnie to samo robię od rękawa i do środka. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mam pewność, że zrobię to równo i na samym końcu, gdzie mam ściągacz, po prostu mi się ładnie wszystko równo zejdzie, bo czasami jest tak, że pomylimy się, pogubią nam się oczka i wtedy na samym końcu mamy różnicę wielkości, wysokości, więc ja na przykład właśnie wolę taki sposób zszywania, że po prostu spotykam się tylko tutaj na środku po złączeniu rękawu i osobno po złączeniu tułowiu. To jest taka może pomocna wskazówka, jak to zrobić, żeby szło równo. Gdy zejdziemy od dołu, wtedy mamy pewność, że nie pomylą nam się oczka i będzie równo. Ok, to by było na tyle. Ja biorę się za zszycie drugiej części i idę przebrać sweterek, bo pomimo, że ja już tutaj prałam go poszczególne części, to też chcę, żeby po zszyciu on się ułożył i ładnie wyprostował, bo zazwyczaj wtedy nic nam się nie zagina, nie wygina. Wtedy sweterek lepiej się po prostu układa, jak już będzie cały wyprany, wypukany. Także ja już Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki styl sweterka w takim kształcie. Mam nadzieję, że znajdziecie czas i sobie przerobicie. Dajcie znać w komentarzach. Także dziękuję i do zobaczenia.